Cześć! Jeśli jednym z członków Twojej rodziny jest ukochany czworonóg, to sezon wakacyjnych wyjazdów kojarzy Ci się prawdopodobnie z dylematem: zostawić psa u znajomych, czy też pakować go do samochodu, narażając na długotrwałą podróż. Ja wybieram zazwyczaj tę drugą opcję i mam kilka prostych porad, jak sprawić, aby w trakcie podróży pies czuł się komfortowo i nie stwarzał zagrożenia. Naszą krótką serię zaczniemy od kwestii najważniejszej, czyli bezpieczeństwa, zarówno psa, jak i podróżujących z nim osób. Z tego filmu dowiesz się, jak przygotować samochód do transportu średniego lub dużego psa oraz jak przygotować samego czworonoga do podróży. Powiem, dlaczego psu nie wolno wystawiać głowy za okno i dlaczego bardzo często dobrym rozwiązaniem jest specjalny transporter. Tematów jest dużo, więc zaczynamy! Polskie przepisy drogowe właściwie nie precyzują, jak należy przewozić zwierzę. To nie znaczy, że policjant podczas ewentualnej kontroli drogowej zlekceważy widok niezabezpieczonego psa, który podróżuje naszym samochodem. Wystarczy, że posłuży się kodeksem drogowym i na przykład punktem 1 artykułu 60. Pies przewożony w nieodpowiedni sposób niewątpliwie zagraża bezpieczeństwu, a kara za takie wykroczenie wynosi nawet 200 zł. Tylko nie aspekt finansowy jest w tym najważniejszy. Nie chodzi o pieniądze, a o zminimalizowanie zagrożeń. Możemy to zrobić na kilka różnych sposobów, a dużo zależeć będzie od tego, gdzie podczas podróży będzie przebywał nasz pies. Do wyboru mamy tylną kanapę, specjalny transporter, a jeśli dysponujemy przestronnym kombi, to również bagażnik. Zaczynamy od dostosowania samochodu do potrzeb czworonoga. Ważne, by czuł się w nim swobodnie, ale nie może biegać po całym samochodzie, szczególnie jeżeli przeznaczyliśmy dla niego tylną kanapę. Względy bezpieczeństwa wymagają, aby tę swobodę mu nieco ograniczyć. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie tego typu zabezpieczenia, które zredukuje eksploratorskie zapędy psa do tylnej części samochodu. Dostępne są kratki lub siatki z dołączonym zestawem montażowym, które bardzo łatwo zamocować w odpowiednim miejscu auta. Dzięki temu pies nie będzie miał dostępu do kierowcy, nie będzie go rozpraszał ani przeszkadzał w trakcie podróży, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa wszystkich pasażerów, również psa. Nasz pupil powinien mieć wyznaczone miejsce. W tym celu możemy zastosować specjalną matę zabezpieczającą, która dodatkowo chroni siedzenia przed uszkodzeniem pazurami. Dobrze będzie wybrać model, który zabezpieczy również tylną część przednich siedzeń. Montaż jest banalny i nie potrwa długo. Kiedy samochód jest już gotowy, czas na przygotowanie psa. To jest Jana, 9-miesięczny szczeniak białego owczarka szwajcarskiego, a to są jej specjalne szelki samochodowe, które można kupić w większości sklepów zoologicznych. Można wykorzystać do tego również zwykłe szelki dla psa, które mamy w domu, ale ważne, by wcześniej zaopatrzyć je w tego typu złączkę, umożliwiającą przymocowanie ich do blokady pasów samochodowych. Słuchajcie, to muszą być szelki, to nie może być obroża. Nie wolno przypinać psa w obroży do pasów, bo przy gwałtownym hamowaniu możemy mu zrobić krzywdę. Ale to chyba wydaje się oczywiste. Myślę, że przy tej okazji warto dodać jeszcze jedną, choć nie tak oczywistą przestrogę. Kiedy pies siedzi już na swoim miejscu, może przyjść Ci do głowy, aby na czas podróży uchylić mu nieco okno, by wystawił łeb. Nieraz na drogach widzimy samochody, z których okien wystają radosne psie pyski. Przede wszystkim narażamy psa na ogromne niebezpieczeństwo, np. utraty wzroku. Przy rozpędzonym samochodzie uderzenie owada działa jak pocisk, przed którym nie ma szans się uchylić. Do tego przez pęd powietrza może dojść do różnych infekcji, zarówno spojówek, jak i uszu. Do tego dokłada się zanieczyszczenie pyłami. Dodatkowo, będąc w podróży, możemy nie mieć możliwości szybkiego dotarcia do lekarza weterynarii. Zatem jeżeli coś się psu stanie, nie będziemy mieli jak zwrócić się do kogoś o pomoc. Podsumowując, lepiej niech podczas podróży pies nie wystawia głowy przez okno. Stanowczo odradzamy tego typu praktyki. Chodź, Jano! Jeżeli mamy samochód typu kombi, możemy spokojnie przewozić psa w bagażniku. Ale i wówczas musimy pamiętać o tym, aby nie mógł swobodnie poruszać się po całym samochodzie. Szczególnie ważne jest, aby nie przechodził na tylną kanapę. To zadanie najlepiej spełnia tego typu kratka, którą możemy spotkać w wielu podobnych samochodach. Oczywiście psu trzeba też rozłożyć matę. Warto zainwestować w matę, która ma specjalną nakładkę ochronną na zderzak, która chroni lakier samochodu przed porysowaniem przez psie pazury. Należy dodać, iż przewożąc psa w części bagażnikowej nie ma już konieczności dodatkowego unieruchamiania go, albowiem kratka oddzielająca jest wystarczającym zabezpieczeniem dla reszty podróżujących. Pamiętaj jednak, by nie przewozić psa w części bagażowej samochodów typu sedan lub hatchback, bo takie modele z oczywistych względów się do tego nie nadają.
Do przewozu średnich i dużych ras w samochodzie świetnie nadają się materiałowe i plastikowe transportery. Bardzo dobre są też metalowe kennelklatki. Wybór tych produktów na rynku jest tak duży, że przed zakupem warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim zastanów się, gdzie ulokujesz transporter w trakcie jazdy. Jeśli zdecydujesz się na przewóz psa w przestrzeni pasażerskiej, koniecznie zmierz otwór drzwiowy, którym będziesz wkładać transporter do wnętrza, bo może się po prostu nie zmieścić. Wtedy zostanie Ci tylko bagażnik. Jeśli Twój pies źle znosi podróże i zdarza mu się trochę nabrudzić, wybierz transporter plastikowy, który zabezpieczy wnętrze pojazdu i dodatkowo łatwo go wymyć. Zastanów się, czy w mieszkaniu masz wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie transportera plastikowego. Jeśli nie, wybierz materiałowy lub klatkę kennelową, bo można je łatwo złożyć. Jeśli zdarza Ci się podróżować z psem samolotem, wybierz transporter, który spełnia wymagania linii lotniczych i posiada specjalny certyfikat IATA. Klatki i transportery mają dodatkową zaletę. Wiele hoteli i pensjonatów, w których zdarzy nam się mieszkać podczas urlopu z psem, wymaga takiego zabezpieczenia na czas nieobecności opiekuna w pokoju. Ponadto transportery są doskonałym rozwiązaniem do przewozu psów mających problemy w podróży. Plastikowe ścianki transportera zasłaniają im widok, co bardzo często uspokaja psa i pozwala mu lepiej znieść przejazd. Umieszczając transporter w samochodzie, pamiętaj, żeby go odpowiednio zabezpieczyć. Nie może się przemieszczać. A co jeśli nasz psiak jest po urazie, albo jest stary lub schorowany i nie potrafi sam skoczyć do samochodu? Jest na to rozwiązanie. Warto wtedy zainwestować w specjalną rampę, po której pies będzie mógł swobodnie wejść do samochodu i z niego wyjść. To dużo lepsze niż siłowanie się ze zwierzęciem, które może ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów i zazwyczaj nie lubi być podnoszone. Rampę można złożyć, więc nie zajmie wiele miejsca w aucie. Szanuj swój kręgosłup. Jana zabezpieczona, więc mogę ruszać w drogę. Ale to nie wszystkie filmy, które dla Was mamy. Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale równie ważna jest wygoda i dobre samopoczucie psa w podróży. O tym powiem w następnym odcinku naszej krótkiej serii o wspólnym podróżowaniu z czworonogami. Jeśli nie chcesz go przegapić, zasubskrybuj nasz kanał oraz zachęcam do pozostawiania lajków i komentarzy pod tym filmem. Do zobaczenia!